Idź już, zostaw to wszystko, co już cię nie chroni, lecz boli. Tak mówi, że w Bieszczady przyjeżdża się raz, potem się tylko wraca. Co to za żmija? Wow. Kurde, wygląda jak łapy niedźwiedzia. A przy drodze tak po prostu pasie się żubr. Cześć, nazywamy się Busem przez Świat i od kilkunastu lat podróżujemy po świecie naszym kolorowym busem. Odwiedziliśmy ponad 60 państw, ale nigdy nie byliśmy naszym busem w Bieszczadach. Pora na 3-tygodniową podróż po tych polskich górach. Bieszczady stały się metaforą ucieczki w dzicz, z dala od cywilizacji. Ale przez ostatnie 20 lat turystyka w Bieszczadach bardzo się rozwinęła i niosą to już te same góry, co w latach 90. Podczas naszej podróży chcieliśmy się przekonać, czy w Bieszczadach wciąż da się odnaleźć spokój i dzikość. Dzień dobry, przyjechaliśmy w Bieszczady. Aura trochę mglista. Będziemy zwiedzać Bieszczady przez kolejne 2-3 tygodnie, a w tym filmie pokażemy Wam najciekawsze miejsca, które odwiedziliśmy i które Wam też polecamy. Podróż rozpoczęliśmy w okolicach Cisnej, na zachodnim krańcu Bieszczad. Pomimo że Bieszczady kojarzą się raczej z pieszymi wędrówkami, my zabraliśmy ze sobą rowery elektryczne. Może nie ma tu zbyt wielu dróg rowerowych, ale spokojne wiejskie drogi i szutrowe leśne stokówki idealnie nadają się na rowerowe wycieczki. W Bieszczadach nie ma zbyt wielu dróg, szczególnie jakichś takich szybkiego ruchu. I można powiedzieć, że wszystkie bieszczadzkie takie asfaltowe drogi układają się w dwie trasy. W dużą pętlę bieszczadzką, która biegnie dookoła Bieszczad, i w małą pętlę bieszczadzką, która jest wewnątrz jednej z górnych części tej dużej pętli. I tak bardzo upraszczając, na dole tej dużej pętli są wszystkie te najwyższe szczyty, wszystkie połoniny i te najbardziej takie górskie widoki z Bieszczad, a na północy macie jezioro Solina. A generalnie ta duża pętla to jest fajny pomysł na to, żeby w ten sposób sobie objechać całe Bieszczady i zrobić po prostu taką trasę, na której się zatrzymujecie na różnych etapach. Wciąż nie wiem, jakim cudem nam się to wszystko pomieściło, ale zabraliśmy ze sobą do busa 2 rowery elektryczne i częściowo nimi właśnie będziemy zwiedzali sobie Bieszczady, no bo łatwiej z małym dzieckiem na rowerze niż na rękach czy na plecach. I jedziemy teraz na jakąś taką piękną trasę po starych, opuszczonych wioskach bojkowskich. Ale pędzi. Jak elektryki? Odcinek, który teraz zrobiliśmy na rowerach, byśmy z Gają szli jakieś pół dnia i byśmy już musieli wracać do domu, co? No. Aha, ja jeszcze nie zacząłem pedałować nawet. No. Dobra, jedziemy dalej. Po II wojnie światowej Bieszczady bardzo długo były wyludnione i opuszczone, a pierwszymi ludźmi, którzy w ogóle zaczęli tu przyjeżdżać i się osiedlać, byli drwale, którzy mieszkali m.in. właśnie w takich chatkach, jak tutaj, zrobionych z jakichś przyczep czy starych samochodów, starych wagonów kolejowych. Rowery na dole, a my dojechaliśmy do granicy ze Słowacją. Tam już są Bieszczady słowackie. A tu jest jakaś wieżyczka widokowa. A propos wieżyczek widokowych, chyba Ci nigdy nie mówiłam o tym. Mi się nigdy nie podobał widok z nich. Nie lubię ich. Bo zazwyczaj jest widok na jakieś krzaczory, nie? Nie, zazwyczaj jest widok... A to koniec jest! Tak, już się wyżej nie idzie. Tu już jesteś na szczycie, no ale Znowu tu masz, samo. nie no, tu masz jakieś połoniny, ładne widoki są. Zaczęliśmy tutaj, tu na parkingu zostawiliśmy auto, dojechaliśmy tu do granicy, wróciliśmy, jesteśmy tu. I teraz możemy albo wrócić tą samą, albo pojechać tu przez te opuszczone wioski i wrócić tędy. Nie wiadomo, ile nam baterii starczy. Ty masz ile baterii? 75. No spróbujmy kawałek. A kto to dzisiaj ma takie świetne okulary? Na wakacjach jesteś? Pogoda w Bieszczadach bardzo zmienna. Wczoraj jeździliśmy w kurtkach i w bluzach. Ja teraz w samej koszulce. Ola przez chwilę w koszulce znowu zakłada bluzę. I jedziemy dalej. Przyjechała nasza ekspertka od rozpoznawania drzew. Proszę mi powiedzieć, co to jest za drzewo tutaj? Buki, bieszczadzkie buki. Jak zapamiętać, że Bieszczady są tak piękne, że sam Bóg jest stworzony? Przez otwarte. No w sumie dobrze. Co to za żmija?
się tu ciągnie. Wow. Ale bydlak się trafił, prawie go rozjechałem. Przerwa w wycieczce, zatrzymaliśmy się w zwierzyńcu, tak? Gaja już przeżywa. A tu mamy jedzonko. Tata kaczka? A, bo taki grubszy. Nawet australijskie emu. A tu się wylegują surykatki. Jak na razie ilość nakarmionych zwierząt 0, ilość wysypanych kubków 2. Pokaż wszystkim odsłoń, jaki masz fotel wygodny. Normalnie jak kanapa, szeroka, wielki, płaski fotel, wygodny, jeszcze z zamorami. Tak można zwiedzać. We wsi Przysłup, w połowie drogi między Cisną a Wetliną, trafiliśmy do Oberży Biesisko, bardzo smacznej restauracji prowadzonej przez Dorotę i Krzyśka, ludzi zakochanych w Bieszczadach. Jak stwierdziliśmy z żoną, że się pobieramy, to powiedziałem jej, pokażę Ci gdzie. I jak byliśmy w Bieszczadach, pojechaliśmy do Łopienki, zobaczyła to miejsce, które no, dla mnie jest wyjątkowe. Powiedziała, dobrze. Tak się czasami mówi, że w Bieszczady przyjeżdża się raz, potem się tylko wraca. A dlaczego Bieszczady? Bieszczadami zaraził mnie mój przyjaciel Jacek, w sumie przez muzykę, bo na pierwszym koncercie byliśmy w Zawierciu w Domu Kultury. I potem przyjechaliśmy tutaj na festiwal Bieszczadzkie Anioły, gdzie masę harcerzy, masę ludzi związanych z poezją śpiewaną, z piosenką turystyczną, ludzi wrażliwych przyjeżdżało z całej Polski. Wrażliwość tak, jest fajna. A co Wam się spodobało w Bieszczadach, tak, że chcieliście tu wracać? Tutaj jest jakaś taka całkiem inna aura, to właśnie całkiem inna niż w Beskidach czy w Tatrach. Ludzie też są inni, można powiedzieć, że czasami trochę specyficzni, czasami środowisko jest dość hermetyczne. Nawet rdzenni po roku naszego pobytu tutaj powiedzieli, jak to, żeście to zrobili, że udało Wam się tak szybko zjednać ludzi. A ja mówię, no ale my nie robiliśmy nic szczególnego, my jesteśmy po prostu sobą, nie tak, wiesz. Robimy to, co lubimy. Zawsze zazdrościłem ludziom czegoś takiego, że pracując, robią to, co lubią i jeszcze mają z tego korzyści. I to jest super. Pandemia nas zaskoczyła mocno. Nie starczała nawet na koszty tutaj, na media i na to wszystko. Ale no jakoś daliśmy radę, tylko no później po tych 2 latach tych różnych rygorów, pandemii, lockdownów, no zaczęło się na wschodniej granicy. Tutaj nam kolega zrobił, Putin, wojnę i pierwsze 2 tygodnie jeździliśmy do Ustrzyk, do Krościenka pomagać w wolontariacie. I co? No i znowu strach, czy turyści przyjadą, czy się nie wystraszyli. Mieliśmy masę telefonów. My też na social mediach żeśmy informowali, że u nas jest spokojnie, nie słychać żadnych strzałów, wybuchów, tu nie ma linii frontu, nie ma żadnych wojsk. Jak turyści i goście przyjechali na majówki, w końcu się przekonali, że okej, w Bieszczadach jest bezpiecznie. A powiedz, czy są w Bieszczadach wciąż dzikie miejsca? Takie jak kiedyś? Da się takie znaleźć jeszcze? Tak. No jeżeli się bardzo chce, bądź popyta, Dolina Sanu, cudowne miejsce, ruiny cerkwi w Krywym. To są takie miejsca, gdzie można poczuć tą dzikość, być samym z naturą, z przyrodą. Magnes, taki trochę rustykalny. Proszę, dla Ciebie. Prezent. Trzymaj. Dziękujemy. To też tutaj miejscowi robią. Ruszamy na kolejną jakąś trasę rowerową, która prowadzi do rezerwatu. Sine Wiry się rezerwat nazywa, także brzmi ciekawie. Muszę złapać tylko Gaję, która uciekła. Skakuj, jedziemy. Jak dojeździć. A w ogóle to jest droga rowerowa. I przed wyjazdem tutaj się zastanawialiśmy tak mocno, czy brać w ogóle rowery. Bo gdzieś przeczytałem, że w Bieszczadach, jeżeli chodzi o szlaki rowerowe i o ścieżki rowerowe, to tak nie za bardzo. A tutaj już jedziemy kolejną taką drogą leśną, która ma normalnie asfalt. Poprzednia tam częściowo miała asfalt, potem taki bardzo ładny shooter, ale mega nawierzchnia i to jest droga, która jest zamknięta dla samochodów, więc mogą tutaj być tylko rowery, piesi czy jakieś uprzywilejowane samochody i jedzie się rewelacyjnie.
W Jaworzcu, kilka kilometrów od Wielkiej Pętli Bieszczadzkiej, znajduje się nasze ulubione bieszczadzkie schronisko – Bacówka Jaworzec. Można do niej dojść pieszo albo dojechać rowerami. Ale zanim zajdziecie do schroniska, warto na samym końcu drogi odbić w lewo za znakami na opuszczone wsie Bojków, czyli dawnych mieszkańców tych ziem, którzy zostali stąd wygnani w ramach powojennej akcji Wisła. Okej, tutaj centrum wsi, ale wszystko tak zarośnięte. Niesamowite, przecież to niecałe 100 lat temu tutaj wieś była, ludzie mieszkali i patrzcie jak natura pochłonęła wszystko. A tu z całej wioski przetrwał głównie krzyż z XIX wieku. Też stara droga do jakiejś opuszczonej wsi, droga znika po prostu w lesie. Ale tymi rowerami wszędzie dojeżdżamy. Łąki, lasy, proszę bardzo, dają radę. Stare piece do wypalania węgla drzewnego. A tu jakieś stare wory z trocinami, których chyba dawno nikt nie pilnował. Porozrywane. Bojkowie to rdzenna ludność pochodzenia ukraińskiego i bałkańskiego, która zamieszkiwała Bieszczady od końca średniowiecza. Żyli w prostych drewnianych chatach, chyżach i zajmowali się głównie bydłem i uprawą ziemi. Po II wojnie światowej, gdy te tereny wróciły do Polski, większość Bojków została wysiedlona do ZSRR, a reszta w ramach akcji Wisła została przymusowo rozproszona po Polsce. Oficjalnie miało to na celu łatwiejsze rozprawienie się z ukraińską partyzantką UPA działającą na tych terenach. Nieoficjalnie polska władza ludowa nie lubiła mniejszości etnicznych i chciała się ich pozbyć, rozdzielając je i mieszając z resztą Polski. Chata w Jaworcu. W takich drewnianych chatach z Bali tu mieszkali. Tu jest mapa, można zobaczyć całą tą wioskę, a teraz patrzcie, wszystko zarośnięte. Pola, łąki. A kiedyś tętniło tu życiem. Gdzieś czytałem, że 500 osób tu mieszkało, także taka całkiem spora wieś. W ogóle Bojkowie, były robione takie badania, że żyli w sposób bardzo prosty, trochę jak amerykańscy Amisze. W porównaniu do innych mieszkańców tych okolic byli około 100 lat zacofani. Mieszkali w takich właśnie starych, drewnianych domach i w tych domach razem z nimi mieszkały zwierzęta. 10 maja 1947 roku ostatni mieszkańcy zostali zmuszeni do opuszczenia swojej wsi. Jakieś stare piwnice. Idziemy poszukać. Całe wsie wyludniły się z dnia na dzień, ale do dziś w całych Bieszczadach przetrwały kamienne piwnice, ruiny cerkwi czy stare krzyże. A tu Ola przed chwilą przeczytała, że w jednym z rogów tych piwnic był ukryty jakiś skarb, była taka skrytka. Ktoś zostawił, licząc, że kiedyś tu wróci, znaleziono i wszystko zabrano do muzeum. To też rzeki trochę jak na Alasce. Generalnie Bieszczady to taka trochę polska Alaska. Są śmietniki niedźwiedzioodporne, do których ręka się zmieści, ale łapa już nie. Także robi się groźnie. Gaja ma swoją kamerę i nagrywa vlogi. Będą publikowane gdzieś? Oglądalibyście, jakby Gaja miała swój kanał? No i rowerkami dojechaliśmy do Bacówki z przepięknym widokiem. Gaja szaleje. Dawaj, jedziesz. Zium. Zbierasz moc? Chyba nie będzie teraz zjechać. No to musisz zjeżdżalnią zjechać. A tam na tych wzgórzach widać jeszcze takie miedze, takie jakby górki pomiędzy polami. Tam były pola uprawne jeszcze 100 lat temu i pozostały teraz takie kształty różne. Niedaleko Jaworzca znajduje się plaża w Kalnicy, gdzie w upalny dzień można schłodzić się nad wodą. Ale fajną miejscóweczkę znaleźliśmy nad samą rzeką. Takie kamieniste zbocze rzeczne, na które da się wjechać samochodem. Dużo w ogóle miejscowych aut stoi, jakichś takich osópóweczek. I my też się rozstawiliśmy. Normalnie Alaska. W tej części Bieszczad kursuje Bieszczadzka Kolejka Leśna. Fajna atrakcja dla małych dzieci. Kolejka jest w sezonie bardzo popularna, więc polecamy wybrać się na najwcześniejsze kursy albo kupić bilety przez internet. Jadąc tą kolejką zastanawialiśmy się, do czego ta kolejka jedzie. Czy na końcu będzie jakieś, nie wiem, ładne miasteczko, na przykład w lesie, punkt widokowy, czy coś takiego.
Na przykład mógłby tu być skansen miasteczka Bojkowskiego, a na końcu po prostu jest sklep, w którym można kupić jedzenie, kawę i czeka się pół godziny na kolejny odjazd i się po prostu wraca. Także sam przejazd super, ale szkoda, że na końcu chociażby nie ma jakiegoś placu zabaw, jakiegoś ciekawego budynku z rekonstrukcją czegoś, co tutaj było. Może jakieś wystawy a propos drwali, którzy tu pracowali, no bo to przecież ta kolejka była, a jest po prostu czekanie. Podczas wizyty w Bieszczadach trzeba koniecznie wybrać się na jeden ze szlaków na Połoniny. My wybraliśmy się na Połoninę Wetlińską. Już się zjąłem. Gaja, to jest najłatwiejszy szlak. Już nie udawaj, że jesteś zmęczona. On ma tylko 4 godziny. Chodź, za nami już 500 metrów. Teraz będzie tylko pod górkę. Połoniny to odsłonięte grzbiety górskie, które znajdują się powyżej linii drzew. Dzięki temu rozpościerają się stąd niesamowite widoki. Ale bezkresne lasy. Szlaków jest sporo, a najsłynniejsze Połoniny to Wetlińska, Caryńska i Bukowska. To jest chyba nasz naprawdę Mount Everest. Własny, prywatny. Nie, serio. Najciężej ever. A tam u góry chatka puchatka w remoncie. Zamknięta na razie, ponoć w sierpniu mają otworzyć. Ale Gaja, weszliśmy. Nieźle, co? Fajne widoki? Piękne? Tam piękne? Dobra, tu nagrywam tam. Tam piękne. W 1973 roku w Bieszczadach został utworzony Bieszczadzki Park Narodowy. Ponad 292 km² terenu zostały objęte ścisłą ochroną. Na terenie parku występują prawie wszystkie gatunki dużych polskich ssaków, m.in. niedźwiedzie, wilki, żubry, rysie i żbiki. Rzeczywiście możemy w Bieszczadach spotkać, no zaczynając od największego, oczywiście niedźwiedzie, wilki, rysie, no i też żbika, jeżeli tutaj mówimy o tych większych zwierzętach drapieżnych. Jednak należy też o tym pamiętać, że osoby, które tu mieszkają całe życie, nigdy nie widziały niektórych z nich. To nie jest takie proste. To są zwierzęta o skrytym zachowaniu, bardzo ostrożne w stosunku do człowieka, może z wyjątkiem niedźwiedzia, który jest trochę bardziej jakby odważny, ponieważ nie ma naturalnych wrogów. Wiadomo, że jest największy, najsilniejszy. I tak szczerze powiedziawszy, należy tego niedźwiedzia unikać i to jest proste sposoby uniknięcia go. Polegają po prostu na tym, żeby rozmawiać, jeśli idziemy z kimś dosyć głośno. On nas wtedy z daleka usłyszy, on sobie pójdzie, nie chce spotkania z nami zupełnie. Natomiast czasami jeśli wędrujemy sami, no to możemy sobie śpiewać albo jakoś, nie wiem, głośno mówić do siebie, jakkolwiek to by brzmiało. Natomiast możemy też po prostu mieć ze sobą jakiś kij i od czasu do czasu uderzyć w pień drzewa, koło którego przechodzimy i on też wtedy wie jakby z daleka, że ktoś się porusza, ktoś jest w tym terenie, będzie unikał tego miejsca. Jeśli takiego niedźwiedzia rzeczywiście zobaczymy, bo ja myślę, że to jest taka sytuacja najczęstsza, że jeśli już się zdarza, to w pewnej odległości od nas na pewno musimy się wycofać, zrobić to bardzo spokojnie, nie robić żadnych gwałtownych ruchów, nie krzyczeć, nie próbować go straszyć, broń Boże. W takich ekstremalnych sytuacjach mówi się o tym, że należy oczywiście taką pozycję embrionalną na ziemi przybrać z ochroną głowy, no i po prostu czekać, jak to się wszystko skończy. Oby do tego nigdy nie doszło. Tak jak mówię, to są przypadki bardzo rzadkie i one raczej dotyczą osób, które w tym lesie wykonują jakieś prace i robią to cicho. Natomiast nigdy nie dotyczy to turystów, bo takiego przypadku nie mieliśmy, żeby turystę zaatakował niedźwiedź. A ile w ogóle niedźwiedzi występuje tutaj w Bieszczadach polskich? Prawdopodobnie można założyć, że w całych Bieszczadach to będzie około 100 niedźwiedzi. A jeżeli chodzi o rysie, to jak dużo ich tu występuje i czy jest szansa na spotkanie? Pan na przykład spotkał na żywo rysia? Spotkałem rysia na żywo. Najczęściej takie zwierzęta jak rysie czy wilki udaje się zobaczyć, kiedy przekraczają drogi główne lub też jakieś drogi boczne i my gdzieś tam się poruszamy pojazdem. To jest zwierzę bardzo skryte, podobnie jak żbik. To są takie zwierzęta, koty, które są prawie że niezauważalne. Trzeba mieć dużo szczęścia. Zwierzęta właśnie drapieżne w dobie, że tak powiem, tej cywilizacji naszej dzisiejszej, współczesnej, kiedy te instynkty prastare, że tak powiem, pchają je do wykonania pewnych czynności życiowych, ale nie są w stanie ich spełnić. W tej siatce dróg, w siatce połączeń, w siatce naszej cywilizacji nie są w stanie wykonać tych czynności, do której im podpowiada instynkt. Co roku turystów tutaj w Bieszczadach jest coraz więcej. Już Bieszczady nie są takie dzikie jak kiedyś.
O czym turyści powinni pamiętać, żeby w sposób odpowiedzialny zwiedzać Bieszczady? Tak, w rzeczy samej turystów jest coraz więcej. Ostatnie lata są takie liczby rzędu 700 000 turystów wchodzących do Parku Narodowego, czyli dla nas to są ogromne liczby, ale no właśnie ta liczba turystów dla Bieszczadów już jest pewnym problemem, bo zmienia się charakter po prostu turystyki. Tak? Ci dawni turyści, plecakowi tak zwani, którzy gdzieś tam sobie wędrowali po tych górach, no to oni są już w tej chwili w mniejszości. Mamy zalew takich turystów nieprzygotowanych do wędrowania po górach. No, oczywiście rodzi to całą masę problemów związanych z bezpieczeństwem. Jest też dużo pracy dla GoPru, dużo jakichś tam akcji, no, brak odpowiedniego obuwia. Tutaj jest ogromnym problemem. Kiedyś poświęciłem cały dzień, żeby właśnie fotografować obuwie turystów i wynik był zastraszający. To były głównie jakieś klapki, tego typu obuwie. Pamiętajmy o odpowiednim ubraniu się w góry, o tym, żeby te buty były odpowiednie. Starajmy się rzeczywiście nie hałasować. To nawet oczywiście ze względu na zwierzęta przede wszystkim, ale również ze względu na współodwiedzających, bo ja myślę, że te osoby, które wędrują po górach i oglądają tą przyrodę, to fajnie by było, żeby ją tak naprawdę poczuły i do tego jest potrzebna cisza, spokój i prawdziwa taka kontemplacja tego. Mamy taką misję i ona jest bardzo silna wśród naszych pracowników. My to zachowujemy dla przyszłych pokoleń. Chcemy, żeby to zostało takie, jakie jest i po prostu staramy się zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby to się udało. A to jest bardzo trudne, bo to jest właśnie kwestia tego kompromisu pomiędzy tą ogromną liczbą turystów, którzy chcą to zobaczyć i oczywiście trzeba im to jakoś pokazać, a po prostu ochroną tych zasobów przyrodniczych. To jest zawsze wielki problem. Przy drodze zobaczyliśmy napis hipisówka, jakieś chleby na zakwasie, ziołowe rozmaitości. Ola nie mogła się powstrzymać, musieliśmy się zatrzymać. Mama znalazła syropy jakieś. No dla ciebie, ty jesteś zawsze chory, masz chory gardło. No ciekawe miejsce, chleby na zakwasie, jakieś naleweczki, konfitury i kilka razy w tygodniu koncerty, które tutaj robią, bo to też jest w środku taki, można powiedzieć, bar, kawiarnia i można sobie usiąść i posłuchać. Jak kupiła chleb na zakwasie, siadła na paletach i będzie wcinać suchy. A na koniec jeszcze się złapaliśmy na takie lokalne chlebki, goziaki. Wow. Burak, rukola, chyba ser kozi, masa dodatków. Mega dobre. Z okolic Wetliny ruszyliśmy na północ, aż nad jezioro Solina. Pojeździliśmy tu trochę rowerami, a najciekawsze trasy znajdziecie w naszym nowym wpisie na blogu. Ależ tu tłoczno, ale tu się dzieje. W porównaniu do tych Bieszczad, w których byliśmy wcześniej, no to tutaj normalnie takie Las Vegas bieszczadzkie, pełno ludzi, stoisk, knajp, jakichś dyskotek, potańcówek. Buraczkowy kapuśnek, a moja nazywa się zupa dupa, jakaś lokalna i to jest zupa z borowikami i z warzywami. Bardzo dobra. Niedawno nad Soliną pojawiła się nowa atrakcja – kolej gondolowa. Boisz się, że tak szybko? Nie, cieszę się. Ej, dobra, no są emocje. Jedziemy właśnie nową kolejką gondolową, która jedzie nad samą Tamą wzdłuż Soliny z przepięknymi widokami. Trochę straszno, bo ponad 100 metrów w najwyższym punkcie i na początku jest niezłe przyspieszenie, ale widoki przepiękne. Przy górnej stacji jest jeszcze wieża widokowa, na którą się osobno wjeżdża windą na 10. piętro, a na 9. piętrze jest kawiarnia.
Gai te szklane ściany w ogóle nie ruszają. Opiera się bez strachu. Generalnie ta kolejka i ta wieża widokowa są dosyć popularne, pomimo tego, że dopiero się otworzyły. Ale nawet w niedzielę, jak przyjechaliśmy tu na zachód słońca o 20, kolejki były puste, te gondole. Na wieży też poza nami może ze 3 osoby. Także jakby co polecamy, szczególnie, że widoki, kolory najpiękniejsze. Jesteśmy pod wrażeniem jakości wykonania tej atrakcji, tych gondoli, stacji, całej takiej identyfikacji wizualnej, tego pięknego muralu, jakichś pamiątek. Naprawdę poziom międzynarodowy, podobny do tego, co widzieliśmy w parkach narodowych w Stanach, którymi się tak zawsze mega jaraliśmy. I super, że takie fajne rzeczy takiej jakości powstają w Polsce, bo naprawdę jest się czym pochwalić. Zupełnie przypadkiem przed wyjazdem kupiłem taki przewodnik Bieszczady pełne wrażeń i bardzo dużo fajnych rzeczy w tym przewodniku znajdujemy, czy to jakichś ciekawostek historycznych tutaj w okolicach, czy też tras rowerowych, które wprawdzie są całodniowe, więc sobie je modyfikujemy na nasze potrzeby, ale mega ciekawych. I w ogóle ten przewodnik jest napisany przez blogera, przez Martina Martingera, którego sobie już na Instagramie znaleźliśmy i nawet może nam się uda spotkać podczas tego wyjazdu, ale też Martin nam polecił jedno takie tutaj miejsce blisko Soliny, które jeszcze warto odwiedzić, opuszczoną wioskę i opuszczone ruiny cerkwi, które są ponoć najlepiej zachowanymi w ogóle w całych Bieszczadach, więc zanim jeszcze ruszymy dalej, bierzemy rowery i jedziemy zobaczyć te ruiny. Tutaj też mieszkali Bojkowie i pozostała po nich właściwie tylko ta cerkiew, która ma ponad 150 lat, ale naprawdę niesamowicie zachowana, bo mało, że mury, wszystkie sklepienia, tutaj nawet jeszcze jakieś drewniane elementy wystają. Wow, a tu są jeszcze malowidła na ścianach, freski, patrzcie. Niesamowite, że to przetrwało. Także nieźle, że takie opuszczone miejsce, bez turystów, tak blisko miejsc turystycznych i nikogo tu nie ma. Jedziemy dalej. W wielu wsiach tutaj w Bieszczadach są tak zwane deskale, czyli takie murale malowane na deskach w ramach projektu Cichy Memoriał, na których są pokazani ludzie, którzy mieszkali tutaj albo dokładnie w tych budynkach, albo w tych wsiach. To jest akurat pan, który w tych okolicach wprowadził hodowlę koni. I bardzo często to są ludzie, którzy zostali stąd wysiedleni. Nikt z ich rodziny nawet już tutaj nie mieszka. Przerwa na małe ogłoszenie. W październiku i listopadzie startują kolejne edycje naszych kompleksowych kursów filmowych i fotograficznych. Do projektu film dołączyło już ponad 1400 osób, a do projektu fotografia ponad 1800. Jeżeli chcecie zacząć przygodę z filmem lub fotografią, to zapraszamy Was do obejrzenia darmowych lekcji z obu kursów. Znajdziecie je na stronie www.kursy.busemprzezświat.pl. Z nad Soliny ruszyliśmy na wschód, do bardziej dzikich rejonów Bieszczad. Zaczęliśmy od parku krajobrazowego Doliny Sanu. Jedną stroną rzeki przez opuszczone wsie prowadzi trasa piesza, a drugą trasa rowerowa. Spotkaliśmy pana, który tu takimi terenóweczkami organizuje wycieczki. Tu jest zawsze był kontener i ten niedźwiedź potrafił z tymi betonami wywrócić ten kontener. A często się panu zdarzało spotykać tutaj niedźwiedzie w Bieszczadach? Oj, no bardzo. Tak? Okay. Przecież ja bym ci opowiedział historię, że pod dom przyszedł z małymi, no to możesz wiedzieć. Naprawdę? No pewno. Okej. Przyjechaliśmy do Doliny Sanu, do parku krajobrazowego. Będziemy sobie rowerami jechali wzdłuż rzeki. Stąd ruszają dwie trasy. Jedna rowerowa po jednej stronie Sanu, właśnie tam troszeczkę bardziej tak górą, a druga tutaj dołem, trasa piesza, na którą trzeba poświęcić pół dnia właściwie, bo w jedną stronę się chyba idzie ze 4 godziny, ale na końcu są jakieś piękne ruiny opuszczonych cerkwi, te opuszczone miasta, wioseczki, jakieś sady. Kurde, wygląda jak łapy niedźwiedzia. Jochcie, patrzcie, to jest moja noga, to jest łapa, więc taki no średni. Także my z Gają niestety nie damy rady i jedziemy tą łatwiejszą rowerową, ale jak kiedyś będziecie, to polecam, bo dużo osób na Instastories napisało, że ta piesza trasa przez te sady jest naprawdę piękna.
Normalnie Alaska. Gaja tutaj śpi, a my ledwo, bo już nam się bateria w rowerach kończy. Dojechaliśmy do przepięknych widoków. Tu w ogóle jest jakaś wycieczka terenówkami tego pana, którego spotkaliśmy wcześniej i zaprosili nas na ognisko. Gaja dalej smaży, tylko już teraz same patyki. Nie przemiło. Pan mało, że nas zaprosił na kiełbaskę ze swoją rodziną i z wycieczką, którą obwozili. To podał nam swój adres, powiedział, że jak nam braknie baterii, to możemy do niego do domu przyjechać. W ogóle też powiedział, że handluje miodami pitnymi, także może jutro gdzieś po drodze zajedziemy, żeby kupić na pamiątkę. Wzdłuż Sanu można dojechać aż do wsi Zatwarnica. To niewielka wioska z kilkoma wartymi odwiedzania miejscami. Kino Końkret, chata Bojkowska i wodospad Szepit. Kaja, co ty tam złapałaś? Co to jest za zwierzę? Co to, lagun? 29 stopni. Ale ukrop. Jedziemy sobie przez wioseczki bieszczackie. Zobaczyliśmy znak na kawiarnię, która się ciekawie nazywa, bo nazywa się Kino Końkret. Idziemy zobaczyć. Kino Końkret to kawiarnia i małe kino studyjne znajdujące się w starym parku konnym. O, myślałem, że to kino z nazwy, a to naprawdę grają rzeczy, jakiś codziennie film. Parki konne powstawały w Bieszczadach w latach 50. i 60., żeby ściągać drewno z trudno dostępnych zakątków Bieszczad. W Kinie Końkret znajdziecie też sklep z lokalnymi pamiątkami. Kawiarnia i kino, które tutaj się znajdują, są w starym budynku stajni. Ten budynek został odrestaurowany, a poza tym przetrwało też kilka budynków, m.in. kuźni, w której mieszkają właściciele. I na przykład w ten weekend teraz też odbywa się tu jakiś koncert. A w tej samej wioseczce, niedaleko tego kina, jest stara chata Bojkowska przerobiona na muzeum. Chata niestety zamknięta, ale pani pisze, że jest za rzeczką i prosi, żeby dzwonić. Trzecie podejście do chaty Bojkowskiej. Chyba nie za często ktoś tu dojeżdża i chce ją zwiedzać, bo mimo tego, że jest lipiec, to jesteśmy tu trzeci raz w ciągu dnia. Dzwoniliśmy, czekamy. A ty dalej tego laguna męczysz? Dzień dobry. To wszystko znaleziska wykopaliska, nie? Takie w sumie to wykopaliska bardzo. Jest taka wersja wzorowana na tych ryżach, ale taka uspółcześniona. Autobus trochę jak Supertramp. Dali na twardzieli. Co nie? Na niektórych zdjęciach w ogóle trochę jak ten, trochę jak Indianie. Jak Janasi. Sporo tu w tych okolicach takich znaków uwaga niedźwiedzia i myśleliśmy, że są dawane tak po prostu wszędzie, żeby w razie czego jak turysta spotka niedźwiedzia, no to żeby nie było, że nie ostrzegali. Ale ta pani nam powiedziała, że faktycznie jeżeli jest znak, to znaczy, że tutaj występują i że tutaj były spotykane i że szczególnie porankami czy wieczorami można na tej trasie spotkać, bo po prostu tutaj te niedźwiedzie żyją. Że bardzo często te niedźwiedzie też przychodziły tutaj do nich pod domy, do tych wsi, ale oddaliły się i schodzą trochę niżej. A teraz pod domy zaczęły przychodzić wilki. Jakaś samotna wilczyca kilka dni temu zagryzła im psa. Także Bieszczady wciąż dzikie. To Ziółka. Jeżyna, malina, sosna, bezczarny, kwiat i owoc, kwiat lipy, tymianek, imbir. To się wszystko zmieściło, miód i spirytus jeszcze nawet wszedł. a wiesz ile trzeba czekać na to? 3 lata minimum. No A się na widzę, dwójniak 18. od 5 do 6, a na półtora 10 lat minimum. Wow. A to Zdrowotna, a nie jest jakiś pijak. zdrowotne na co? Na wszystko. Na I wszystko, nawet i na tak rozum. Nie ma jak u Żyda. Wstąp turysto, a wyjdziesz na czysto. A to jest Polanie sprzedaje piwo leje. To brzmi... Amerykański piosenkarz jakiś z lat 60. Beatles! No. Gdzie ten bar był? Gdzieś tutaj? Nie wiem, czyście przyjrzy. A, jest taki sklep bar, coś takiego, no. Wejdź do środka. Tam jest normalnie zatrzymany czas. Był wybudowany w 68 albo 9 roku, oddany do użytku i ten wystrój jest. Mąż miał tam kiedyś przez rok czasu ten bar. Lody jak w latach 90. Czy ja nie kupiłem po prostu masła? Autentycznie wygląda jak masło. Nie wiem, czy się pomyliłem. Nie, dobra, lód śmietankowy po prostu. Ale wygląda jak kostka masła.
A ten barosklep był prowadzony przez pana Andrzeja, którego poznaliśmy. W naszym poście na Facebooku zapytaliśmy Was o ciekawe miejsca prowadzone przez pasjonatów. W ten sposób trafiliśmy do dopiero powstającego Parku Ochrony Bieszczadzkiej Fauny. Park Ochrony Bieszczadzkiej Fauny powstaje tutaj na terenie 5 hektarów, jakie mamy teraz do dyspozycji. I jest to taka hybryda pomiędzy tradycyjnym ogrodem zoologicznym, a azylem dla zwierząt i w przyszłości, jeśli nam się uda, też lecznicą dla zwierząt. A miejsce te jest przeznaczone dla zwierząt, które uległy jakiegoś rodzaju wypadkom, nie mogą wrócić po prostu na wolność. Tutaj te zwierzęta będą i jednocześnie mogą mnie ludzie tutaj odwiedzać, oglądać, jak po prostu w tradycyjnym ogrodzie zoologicznym. A to nam daje też możliwość dydaktyki, pokazywać im, na czym polega ochrona, dlaczego jest warto chronić poszczególne gatunki tutaj u nas w Karpatach. Pracujemy z weterynarzami i są czasami osobniki, które bardzo dobrze rokują, tylko potrzebują troszeczkę czasu. Tak? Czyli które są w miarę podleczone i jest duża szansa, że zostaną wypuszczone na wolność i one wtedy u nas przebywają trochę, aż dojdą do siebie i wtedy są wypuszczane na wolność. To są uszatki. One zostały znalezione już jako takie trochę większe piskaki, jako podloty. I no, ludzie mieli dobre intencje, tak? Że niby ptak wypadł i ten, się zlitowali, ale to był błąd, bo takich ptaków się nie zabiera. Bo rodzice o nie zadbają, a to są wtedy ptaki, które się uczą latać, które już chodzą sobie, a one były prawie rok trzymane u tych ludzi w domu. I później oni nie wiedzieli za bardzo, co z tym zrobić i tak nas znaleźli i tak te ptaki w końcu do nas trafiły. A są gatunki, których w ogóle nie powinno się przetrzymywać w niewoli, zabierać ich z natury, nawet leczyć. I do takich gatunków na przykład należy niedźwiedź brunatny. Wystarczy parę dni, gdzie on przebywa wśród ludzi i gdzie jest karmiony przez ludzi i wtedy to już zawsze będzie problematyczny niedźwiedź. Tak, zdarzały się takie przypadki w Bieszczadach i no, albo się kończyły tym, że niedźwiedzie zmarły, albo kończyło się tym, że trafiły do ogrodów zoologicznych, gdzie teraz wegetują. Czasami śmierć jest lepszym, bardziej humanitarnym rozwiązaniem. Niestety samiec zmarł i teraz jest tylko sama samica. U nas samica jest po wypadku samochodowym, po prostu została przez samochód poturbowana. Na wolności by sobie nie poradziła, a tutaj ma po prostu, może sobie latać w wolierze, bo woliera jest długa. No i tak sobie tutaj u nas żyje. Staramy się też społeczność edukować, jak można po prostu pomóc u siebie w swoim ogródku zwierzętom i lokalnej faunie. Bardzo fajna metoda przeciwko komarom, bardzo tania metoda i naturalna, bez pestycydów, to są nietoperze. I mamy tutaj w parku rozwieszone budki lęgowe dla nietoperzy, na przykład tutaj na drzewie. I tutaj mamy po prostu pokazane, jak wyglądają takie budki i wytłumaczone. I jak blisko domu coś takiego może być, żeby nie Na samym domu możesz to powiesić. Na samym domu nawet? Tak, na samym domu możesz to powiesić. Na górze. Patrzył się na nas przed chwilą. Jest gorąco, to ona po prostu jest pod tym konarem. Jakiej wielkości jest żbik? Bo wygląda tak jak kot. Żbik jest mniej więcej wielkości kota, troszeczkę większy. Na przykład tutaj do naszego żbika to ona mnie zna, ja też mogę się tak maksymalnie na metr do niej zbliżyć. Okej. Bo po prostu bliżej mi nie pozwoli podejść, nie? A takiego puchacza ostatnio spotkaliśmy na rowerze i leciał przed nami, prowadził nas. Daje nam 20 dni. Do połowy sierpnia on od urazu będzie miał 7 tygodni. Tu jest rana, nie? Akurat trafiliśmy, pan weterynarz przywiózł tutaj rannego bociana, który spędzi czas właśnie tutaj w tym parku. Jak się uda, jak zdąży, to razem z innymi bocianami na zimę stąd wyleci. Jak nie zdąży, to niestety już tu zostanie. Kontynuujemy trasę tą wielką obwodnicą bieszczadzką i jesteśmy teraz na wschodzie, wzdłuż granicy ukraińskiej. I ta część, pomimo że najdalsza i taka trochę najrzadziej odwiedzana, to najpiękniejsza. Jedziemy i non-stop. Przepiękne widoki, przepiękne wzgórza, otwarte przestrzenie. Pięknie, więc warto pojechać całą tą trasę i szczególnie tą wschodnią przejechać, nawet tylko po to, żeby się przejechać. Ale teraz się zatrzymaliśmy pod taką starą, drewnianą cerkwią jeszcze. Na wschodzie Bieszczad, tuż przy granicy z Ukrainą, trafiliśmy na jedną z najpiękniejszych i najlepiej zachowanych bojkowskich cerkwi w Bieszczadach. Pięknie położoną cerkiew w Smolniku. Jak Ci się podoba na ruchu? Wow. To jest cerkiew. Siedzę sobie i czytam tutaj taką książkę ciekawą. Patrzę na tego gościa
A on tu zupełnie przypadkiem akurat stoi. O, Karol, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Podczas podróży po Bieszczadach spotkaliśmy się też z blogerem i przewodnikiem bieszczadzkim Martinem Martingerem. Pewnie, że się da znaleźć dzikie miejsca w Bieszczadach. Myślę, że tych miejsc jest bardzo dużo. Trzeba tylko włożyć trochę, wysiłku, żeby te miejsca znaleźć. Wystarczy pojechać w Dolinę Górnego Sanu, myślę, popatrzeć na miejscowości, które ukryły się nad Wetliną, to jest rzeka, która płynie przez Bieszczady. Można w Bieszczadach zanocować na dziko. Lasy Państwowe wymyśliły projekt Zanocuj w lesie i w ramach tego projektu możemy powędrować z plecakiem i zanocować w miejscach, w których raz, że nie będzie ludzi, dwa, że nie będzie szlaków, a będzie widokowo. Takim miejscem moim ulubionym w Bieszczadach, gdzie jeżdżę często, jest Studenne. Tam bardzo blisko cerkwiska znajduje się polanka, na której można rozbić namiot i oczywiście szanując całą przyrodę, która jest wkoło, zanocować. Czy twoim zdaniem właśnie to jest dobry pomysł, żeby tu z rowerami przyjeżdżać? Tak, myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, ponieważ w Bieszczadach jest bardzo dużo stokówek, czyli to są drogi, którymi leśnicy zwożą drewno z lasu. I po tych stokówkach można bardzo często dotrzeć w miejsca, gdzie turyści pieszo nigdy nie dotrą. Tych miejsc jest bardzo dużo. Po samych połoninach, po zboczach połonin, nie po szczycie, tylko po zboczach połonin prowadzi bardzo dużo miejsc, którymi możemy dojechać właśnie w Dolinę Sanu, czy możemy dojechać do nieistniejących już bojkowskich miejscowości. A te doliny bardzo często są na tyle długie, że pieszo z pewnością byśmy się tam nie wybrali. Więc rower, myślę, że jest bardzo dobrą alternatywą. Jeżeli już zwiedziliśmy połoniny, byliśmy w miejscach widokowych, to warto skoczyć na rower i podjechać tam, gdzie jeszcze nas nie było. Na przykład do Łopienki można podjechać na rowerze. Pięknie! Kolejne bardzo smaczne miejsce, Wilczykens. Polecamy. Pyszne burgery z proziaków, czyli z tych takich lokalnych tutaj bułek. I pstrąg bardzo smaczny, także jak szukacie miejsca, żeby się zatrzymać i zjeść, to warto tutaj. A tutaj, jak przystało na wilczą miejscówkę, piesek, wilk właściwie. Ale stacja wielka, no. Alaska, No, jak na Alasce. No, maksa. A przy drodze tak po prostu pasie się żubr. Dziki. Kiedyś żubry występowały w całej Europie. Później wybito je prawie całkowicie. Wprawdzie jednego żubra już na dziko spotkaliśmy, ale jest jeszcze tutaj taka zagroda pokazowa, w której można sobie żubry zobaczyć z bliska, trochę więcej się dowiedzieć. Także idziemy. Idziesz zobaczyć krowy leśne? Tam? Dobra. W latach 60., w czasach PRL-u, sprowadzono je do Polski na nowo. Mama. To jest mama żubr? A po czym poznajesz? Nie. A kto to jest? Tata. Tata żubr, dobra. Ale nie po to, żeby ratować zagrożony gatunek, ale żeby wysocy oficjele Polski Ludowej mogli sobie urządzać polowania na tak zwanego grubego zwierza. Dziś żubry w Bieszczadach żyją dziko i jest ich tu łącznie ponad 700 sztuk. W Tarnawie Niżnej, nazywanej bieszczadzkim końcem świata, zaczyna się jedna z naszych ulubionych tras rowerowych. Elegancka, równiutka. Patrzcie, z widokami na połoniny, na góry. Już mi się podoba. Prowadząca wzdłuż granicy z Ukrainą aż do torfowiska Tarnawa. Torfowisko Tarnawa. I nowa kładka taka. To jest rosiczka. Jak sadzisz palca, to ci go zje. Ale Bieszczady to naprawdę taka polska Alaska. Tak się czujemy, taka dzicz. Też tak jak w Stanach spotykaliśmy bizony na drogach, no to tutaj żubry na drogach, niedźwiedzie. I w ogóle taka atmosfera bardzo podobna. Po drodze można zwiedzić stadninę koni huculskich, charakterystycznych dla tego regionu. Mini. Przedstawisz Mini? To konik, to mini, poznajcie się. Ja będę sobie podzielić z Mini. Dwuletnie dziecko nie najlepiej radzi sobie z długimi górskimi wędrówkami, dlatego we wsi Dwernik wypożyczyliśmy nosidło turystyczne i ruszyliśmy na małą rawkę. No więc z nosidłem nie poszło tak różowo, jak się spodziewaliśmy. Gaja siedzi sobie na plecach moich, uciska mi
kręgosłup, a nosidło puste z tyłu, także mało, że muszę ją nosić, to jeszcze niosę puste nosidło. Całe szczęście nie jest jakieś bardzo ciężkie. Ola mi tam wrzuciła tylko 2 litry wody, 4 swoje bluzy i kilka najpotrzebniejszych rzeczy, między innymi pesto z czosnkiem niedźwiedzim, całą swoją kolekcję, którą tutaj kupowała. 4. podejście i idziemy. Super. Proszę, pokaż drogę na Małomrawkę. Dochodzimy właśnie do Bacówki, do kolejnego schroniska i stąd na Małomrawkę jeszcze godzina. Jest szlak. Dobrze. Gaja patrzy w gęsty las i co chwilę mówi: Mimi, jest! I ona się cieszy, a my trochę nerwowo się rozglądamy, co ona tam dojrzała. Mimi. Gdzie jest Mimi? Tam. Aha, fajnie. Przeszliśmy ponad połowę trasy i podejście zaczęło się robić tak hardkorowe, że jednak sobie odpuściliśmy, bo przypomnieliśmy sobie, że po drodze w tym schronisku są przepyszne naleśniki z jagodami. Długo zeszło z Gają i z tym nosidłem i słońce zaraz zajdzie i tak nie wyjdziemy, nie dążymy. Ale mamusia tutaj, bo jest bardzo wrodzona. Dobrze. Na koniec naszej bieszczackiej podróży wróciliśmy w okolice Cisnej i w Oberże-Biesisko załapaliśmy się na kameralny koncert Limbowskiego. Boli, oddaj to matce ziemi, dla której to jest jak słodki kwiat, dieta, cud i dziób. Zostaw to wszystko, co już cię nie chroni, lecz boli. Oddaj to matce ziemi, dla której to jest jak słodki kwiat, dieta, cud i dziób. I dziób. Dzięki.